Czajnikowy.pl. Dobra herbata. Robi się coraz cieplej, ale zanim zaczniemy przygotowywać iced tea i różne orzeźwiające rzeczy, zostańmy jeszcze na chwilę przy gorących napojach. Również zaczynacie może już planować swoje wakacyjne wycieczki. Polecamy dzisiaj Liban i herbatę po libańsku. Zapraszam. When you're sad and blue and everything is putting you down, you know the world keeps spinning around, you know you're not alone. Witam Was bardzo serdecznie. Dziś o Libanie dwa słowa, właściwie o herbacie z Libanu. No sam Liban, wiadomo gdzie jest, no i wiadomo co ostatnio przeszedł. No wojna, wojna, wojna i jeszcze raz wojna. Mówi się, że nie ma tam pokolenia, które nie przeżyłoby wojny. Nie ma co zazdrościć. Niemniej od jakiegoś czasu jest tam w miarę spokojnie i sam Liban znowu zaczyna być atrakcją turystyczną. Wiele osób zaczyna znów planować sobie wakacje właśnie w Libanie, ponieważ jest to piękne miejsce. Otoczone w sumie takimi dość suchymi i nieprzyjaznymi rejonami. Sam Liban słynął z pięknych gajów cedrowych, jest tam naprawdę zielono, przyjemnie, jak na takie, no może jeszcze nie pustynne rejony, ale już rzeczywiście dość ciepławe i suche, to do Libanu warto się przejechać. No i warto skosztować tego, co się tam pichci. Sama kuchnia libańska, jeśli macie okazję, kosztujcie, bo mnie naprawdę smakowało. Aż mi smutno, że w okolicy zamknęli restaurację libańską, którą lubiłem. Herbata libańska natomiast, no nie do końca jest podobna do tego, co się tam je. Nie do końca jest też jakaś taka bardzo oryginalna, ponieważ czarna herbata z dodatkami różnych przypraw, no nie jest to jakiś niesamowicie unikalny wynalazek. Niemniej wyśmienita, bardzo smaczna, rozgrzewająca, aromatyczna, no i właśnie rozgrzewająca. No może się wydawać, że przy takich regionach jak Liban, no to właśnie nie powinno się pić czegoś ciepłego, coś rozgrzewającego z korzeniami, ale zwróćcie uwagę, że właściwie większość kultur, które zamieszkują takie raczej dość ciepłe regiony, mają właśnie w swoich herbatach dodatek tych wszystkich korzeni, kardamonów, imbirów, cynamonów, no i jest to zawsze herbata gorąca. Coś w tym być musi. Na początek użyjemy sobie do tego czarną herbatę w takim tutaj dla wygody zaparzaczu. Herbatka czarna. Do tego potrzebna nam jest pomarańcza. Nie za dużo. Zrobimy sobie taki wesoły plasterek, który to plasterek jeszcze pokroimy na drobniejsze części, żeby nam się tutaj wszystko wygodnie zmieściło. I tak przede wszystkim puści to sok, ponieważ parzenie tej herbaty nie trwa długo, więc no, ze skórki aromaty nam jakieś tam wielkie też nie wydostaną się. Może po prostu na ćwiartki. Bardzo pomarańczowa będzie. I przyprawy. Musimy je trochę rozdrobnić. Potrzebujemy kilka ziaren kardamonu. Może z 5. Kardamon jest dość intensywny, zwłaszcza ten, który tutaj mam, bo to świeżutki i naprawdę mocny. Trochę go roztłuczemy, żeby dostać się do ziaren. I wsypujemy kawałek anyżu. Nie wszyscy lubią anyż, ale mi akurat odpowiada, byle nie było go za dużo. Weźmiemy tylko jeden płatek może. Troszeczkę go też spróbujemy rozkruszyć. I kawałek cynamonu. Użyjemy takiego porządnego w korze. Może nie przesadzajmy. Może jeszcze za dużo. Chociaż w sumie cynamon jest dobry, a tak jak mówiłem, nie parzy się tego bardzo długo, więc właściwie stłuczmy. Więc aż tyle tego znów nie będzie czuć w samej herbacie. Zwróćcie uwagę, że taki ma trochę inny aromat niż taki, który możecie znać ze sklepów. I całość zalewamy wrzątkiem.
trawa. Pięknie, aromatycznie pachnie. Wyśmienita. Chociaż słabo czuję anyż. Mógłbym dać odrobinkę więcej. Bardzo dobra, bardzo dobra. Samych przepisów na tą herbatę, jak zawsze, jest mnóstwo. No, to jest problem wielu takich narodowych herbatek, że ilu ludzi w tym narodzie, tyle jakby wersji tego przepisu. To jest taki prawie najbogatszy, bo widziałem przepisy, gdzie nie było anyżu, widziałem, gdzie nie było na przykład cynamonu, tylko sam kardamon, widziałem bez pomarańczy, za to z częścią tych korzeni. No, można oczywiście dodać sobie jeszcze miód, cukier. Miód bardzo często się używa właśnie do słodzenia tej herbaty. W każdym razie mniej więcej w ten sposób powinna ona wyglądać i smakować. Co jeszcze ciekawego znalazłem na ten temat? Herbata w Libanie, no jak w wielu krajach, jest jakby oznaką gościnności. Tutaj w ogóle samo ucztowanie w Libanie polega na tym, że wszystko, co tylko mamy do jedzenia, stawiamy na stole. Stąd nie powinno dziwić, gdzie na przykład zaczynamy przymierzać się do obiadu i widzimy stół, który się ugina, ponieważ tam w zwyczaju nie ma wstawania od stołu i chodzenia po więcej jedzenia, czy donoszenia kolejnych potraw. Wszystko, co jest, znajduje się na stole, często znajduje się piętrowo na tym stole. No i właśnie herbata powinna zawsze też być jako dowód gościnności. Co więcej, niech dowodem na to będzie fakt, że w 2006 roku, jak przeczytałem, jeden z generałów, jak się nie mylę, czy w każdym razie jakiś porucznik wyższej szarży wojska libańskiego w czasie jeszcze wojny z Izraelem, kiedy to Izrael wkroczył do jednego z miast w Libanie, jeden z dowodzących tamtejszych wojsk został poczęstowany herbatą przez jednego z dowódców libańskich wojsk, za co ten trafił do więzienia, za bratanie się z wrogiem. No i to jest właśnie przykład na to, jak bardzo gościnny to naród i jak bardzo do tej gościnności cenią sobie swoją herbatę. Mam nadzieję, że nikt nie trafi do więzienia, pijąc tę herbatę w Libanie, ale jak mówiłem, jest już spokojniej i można zwiedzać ten piękny kraj i pić tę wyśmienitą herbatę. To tyle, co na ten temat. Zapraszam do kolejnych naszych odcinków i na naszą stronę czajnikowy.pl. Cause all the bad is gone, just sing this song, you'll never ever be alone, so shine.